Bum, 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 bum! Pam, param, pam, pam. Moi drodzy, moi mili, w dzisiejszym odcinku mamy rycerza, grafika, fotografa, artystę i w ogóle nie wiadomo kogo. Pan Marcin Michałowski, czy? Michał Marcinkowski. Nigdy nie mogę tego zapamiętać. To zależy od sytuacji. Tak właśnie jest. Jeżeli nie wiecie, no to właśnie Michał jest odpowiedzialny u nas za istotną część grafik i w ogóle za całą naszą artystyczną ekspozycję, ale powiedziałem, że jesteś rycerzem. Co to oznacza? Że jestem z Malborka, a każdy człowiek z Malborka jest rycerzem. Ale będę chciał dzisiaj z Michałem porozmawiać o sztuce jako takiej. Od razu chcę tutaj złożyć pewien ważny manifest. Ja sztuki chyba nie rozumiem. Nie rozumiem na przykład tych wszystkich wystaw, gdzie są niewidzialne rzeźby, ale być może wyjaśnisz mi to i będę próbował zrozumieć klucz, który łączy sztukę z blockchainem. Może pogadamy nawet trochę o tokenach NFT. Jasne. Ale powiedz mi, Michał, ty rozumiesz sztukę, tak? Jesteś nie tylko artystą, fotografem, grafikiem, ale również osobą, która chyba rozumie sztukę. Na czym polegał fenomen Andy Warhola? Jak to jest, że ta puszka Campbell zrobiła tak wielkie show? No bo przecież to było zwykłe zdjęcie. Tak, to było zwykłe zdjęcie i zwykła puszka, ale wydaje mi się, że to był okres, w którym ludzie potrzebowali prostszych rzeczy, bardziej kolorowych, bo to był okres, kiedy dużo szarości pojawiło się na świecie i wtedy Andy Warhol, zresztą cała poprzednia ekipa artystyczna z panem Duchampem, który postawił w Muzeum Pisuar i stwierdził, że to jest przecież fontanna, nie? Bo gdzieżby inaczej może tak być. Andy powiedział, że koniec z szarością i dajmy ludziom więcej koloru i tak powstał ten piękny pop art, nie? Więc zakładam, że ludzie domagali się tego, chcieli tego, a Andy wyszedł im naprzeciw i stworzył to, co stworzył. Wiesz co, mój problem ze sztuką polega na tym, że czasami mam takie wrażenie, że nie liczy się co ktoś zrobił, tylko kto to zrobił. Tak. I tak na przykład wiem, że Andy Warhol oprócz puszki Campbell miał, on właściwie chyba miał to podejście, że można tworzyć fabryki sztuki, że sztuka może być produkowana masowo. To chyba on właśnie wypracował ten model, czy on był pionierem tego modelu. Kiedyś byłem na wystawie Andy Warhola i gdzieś tam w ciemni pokazywano film, jak Andy Warhol zdecydował się nagrać człowieka, który śpi. 8-godzinny, słynny film o śnie. Tak. Ja do końca nie jestem fanem akurat tej części jego twórczości, z tego względu, że po prostu jej nie rozumiem. To jest za długa rzecz. Kto chciałby oglądać 8 godzin filmu o osobie, która po prostu śpi? Ale jak najbardziej jestem fanem jego sztuk wizualnych, właśnie tych bardziej stałych, jak obrazów i grafik. No i też ciekawostka, jakiś czas temu w jednym z muzeów odbyła się wystawa sztuki niewidzialnej, gdzie wystawiała się m.in. Yoko Ono, Andy Warhol. No i polegało to na tym po prostu, że w Wielkiej Galerii Sztuki były białe płótna i całość polegała na tym, że ludzie mieli ruszyć swoją wyobraźnię i oczami wyobraźni zobaczyć tą sztukę. Nie wiem, co ty o tym sądzisz. Ja uważam, że z jednej strony to jest fantastyczna rzecz, bo faktycznie ludziom momentami brakuje takiego widzenia dziecięcego, że podchodzą do czegoś totalnie nieszablonowo i widzą coś, czego nie ma. Co sądzisz o tym? No, znaczy, znowuż zaznaczam, że to jest jedna z tych rzeczy, których nie rozumiem, bo skoro była to galeria sztuki niewidzialnej, to dlaczego były podawane nazwiska osób, które tę galerię tam przygotowały, tak? Bo znowuż, gdyby to zrobił Młodzieżowy Dom Kultury z Gdańska, taką galerię, to prawdopodobnie napisałaby o tym lokalna gazeta gdzieś tam na stronie parzystej, czyli tej, której nikt nie czyta, ale ponieważ zrobił to Andy Warhol, tak, no to już od razu stwierdzono, że to jest przełomowe dzieło sztuki. I tutaj dorzucę jeszcze ten wątek czegoś, co się wydarzyło niedawno, czyli właśnie jakby wystawa niewidzialnych rzeźb. Było coś takiego, tak? Co więcej, słyszałem, że ktoś sprzedał ostatnio niewidzialną rzeźbę. Nie wiem, czy już się tam pojawił wątek NFT, za jakieś gigantyczne pieniądze. Było coś takiego? Było, słyszałem o tym, nie wdrążyłem się w to, szczerze mówiąc, ale tak, pamiętam to wydarzenie. Z drugiej strony ludzie sprzedają puszki z powietrzem z różnych miejsc na świecie, prawda? Także To jest co innego. Bo tam jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś wie, że to powietrze jest wyjątkowe, no nie?
A tutaj tak naprawdę ja nie kupuję nic. Co najwyżej dostaję certyfikat. Jak rozumiem, że ten certyfikat jest właśnie jesteś w posiadaniu tej rzeczy, która de facto nie istnieje. Ale tutaj ja mogę też nawiązać jedną rzecz. To się wiąże dokładnie z naszym miejscem, gdzie jesteśmy, z giełdą kryptowalut, z kryptowalutami. Moi rodzice na przykład dalej nie rozumieją tego, że można kupić coś, co nie istnieje, czyli kryptowaluty. I błąd. Kryptowaluta istnieje. To ale nie istnieje fizycznie, o to chodzi. Tak, po prostu nie ma postaci fizycznej, ale jednak taką, którą jesteśmy w stanie zarejestrować. Są narzędzia, które potrafią ją jakby tę kryptowalutę, teraz użyję nieprecyzyjnego słowa, zlokalizować. Wiemy, że ona jest niepomnażalna, niepodzielna. Znaczy, przepraszam, będziemy rozmawiać o NFT-kach, dlatego powiedziałem niepodzielna, ale Bitcoin jest podzielny. Natomiast niewidzialna rzeźba, no to oprócz tego certyfikatu nic nie mamy. Nie ma żadnego narzędzia, żeby przynajmniej potwierdzić, że w 5. albo w 6. wymiarze ona tam istnieje. Tak. I dlatego to jest ten problem, kiedy inżynier spotyka się z artystą. Ty się czujesz bardziej inżynierem, czy bardziej artystą? Ty jesteś bardziej takim grafikiem, który dostarcza przemysłową grafikę na potrzeby na przykład Kangi? Czy jesteś osobą, która po prostu ma duszę twórcy, kreatora? Jak to wygląda? Wszystko zależy od tego, kto co potrzebuje. Na przykład Kanga przeze mnie jest robiona tak, że każdy obrazek jest stworzony na siatce. Każdy tekst, każdy obrazek, który się składa na kolejny obrazek, ma swoje miejsce i wszystko jest wytyczone według sztywnych ram siatki i poza to nie wychodzimy z tego względu, że chcemy, żeby to wszędzie się mieściło, wszędzie wyglądało ładnie i było skonstruowane, a nie zrobione od tak. Nie? Oczywiście można zrobić ładne logo w jeden dzień, ale można też zaprojektować logo i to będzie trwało na przykład 3 miesiące, bo to jest masa decyzji, to jest masa wyborów, to jest masa wiedzy, którą musisz przyswoić, no i kupa researchu, który musisz zrobić, po prostu odsiedzieć swoje tak zwane dupogodziny, no i przetrzymać to wszystko, opowiedzieć później o tym i dojść do momentu, kiedy mówisz, że tak, to jest ten znaczek, który chcę komuś pokazać i on będzie z niego zadowolony. Więc troszeczkę można powiedzieć, że to jest praca artystyczna, a troszeczkę inżynierska, bo wszystko się opiera na dużej ilości matematyki tak naprawdę. No właśnie, zwłaszcza przy logo. Tak. Nie? To jak teraz robiliśmy nasz rebranding, w którym uczestniczyłeś bardzo, bardzo mocno. To był mój pierwszy rebranding w życiu. Ja byłem świadkiem tego procesu od samego początku do samego końca i zrozumiałem, że logo to nie jest coś takiego, co rysujemy sobie na kartce papieru i mówimy, o, to ładnie wygląda. Tak. Logo jest w gruncie rzeczy ważnym komunikatem, pewnym manifestem. I tak jak do tej pory zawsze myślałem, że to nie ma tak dużego znaczenia, tak właśnie tutaj zrozumiałem, że logo, uwaga, powiem coś, co dla kogoś, kto hodluje Bitcoina, pewnie nie ma dużego znaczenia, ale logo ma bardzo kluczowe znaczenie, no bo pozwala nam się odróżnić i właśnie przekazać jakiś manifest. Chciałbym z tobą porozmawiać na 2 tematy. Jeden temat to oczywiście NFT, no bo przecież NFT jest tym łącznikiem sztuki ze światem blockchaina, kryptowalut. A drugi temat to sztuczna inteligencja, ale zastosowanie sztucznej inteligencji właśnie w tematach graficznych. Bo o ile dużo rozmawiamy na temat sztucznej inteligencji podczas tych audycji, to jeżeli chodzi o sztukę czy tworzenie właśnie obrazu, to niewiele o tym rozmawialiśmy. Jest takie narzędzie, nie pamiętam jak się nazywa, gdzie mogę napisać, co chciałbym zobaczyć, na przykład słonia, który jest w kuchni i coś tam jeszcze i dostaję od razu propozycję kilku bardzo ciekawych obrazów. Jak ono się nazywa? Tak, narzędzi jest wiele. Ja zacząłem przeglądać te narzędzia i zaczynałem od Disco Diffusion, później było Stable Diffusion, no i obecnie najpopularniejsze Midjourney. Midjourney, no właśnie. Tak, dokładnie. Rzecz niesłychanie fajna i bardzo ciekawa przede wszystkim, bo możemy stworzyć tam wszystko. Możemy zobaczyć, jak będzie wyglądał obraz, który my opiszemy i często się zdarza tak, że to jest naprawdę kawał całkiem solidnego obrazka. Z tym, że ja do Midjourney podchodzę z dystansem, bo taki silnik, żeby pokazać nam jakiś obraz, musiał skądś go wziąć i on został nakarmiony treściami z internetu, więc tutaj jest kwestia sporna, jeżeli chodzi o prawa autorskie, prawda? No tak, bo mnie to zastanawia, jestem zaskoczony, bo ile trwa generowanie takiego obrazu? To jest kilkanaście sekund. No właśnie. Tak. I co więcej, ten proces wygląda w ten sposób, że jeżeli ja napiszę
co chciałbym zobaczyć, to dostaję propozycję kilku obrazków i one się tam jeszcze w trakcie tego renderowania poprawiają. Tak, co więcej, możesz wybrać jeszcze kilka wariantów. Dostajesz 4 wersje obrazków i możesz sobie kliknąć przycisk, który na przykład przerobi ci ten, który najbardziej tobie odpowiada. Nie? I dostajesz kolejne 4 wariacje na temat tego jednego. Możemy zrobić eksperyment i możemy opisać nas tutaj siedzących, czyli napiszmy, że 2 mężczyzn w podobnym wieku, pracujących w jednej firmie, rozmawiających o kryptowalutach, siedzą na 2 fotelach, 2 z nich, znaczy 2 z nich ma okulary. Zobaczymy, co wyjdzie. Pokażemy wam. Właściwie może właśnie w tym momencie widzicie to na ekranie tego nagrania. Jak to się w ogóle odbywa? No bo w sumie jak patrzymy na ChatGPT, który jest tekstowym tutaj komunikatorem, tak to nazwijmy. Modelem językowym. Tak. No, posługuje się tekstem, dostaje w odpowiedzi tekst. I to jakby jestem w stanie sobie to wyobrazić, jak on działa. Oczywiście jestem zawsze zaskoczony odpowiedziami. Czasami widzę, że popełnia błędy, ale jednak jest to zaskakujące. Natomiast jak to jest, że sztuczna inteligencja potrafi namalować obraz, to jednak wykracza poza jakby takie sfery mojego jakiegokolwiek doświadczenia. I teraz mówisz o tym, że karmi się, tak? Sztuczną inteligencję różnymi obrazami. Dokładnie. Czy zdarzyło ci się na przykład kiedyś, że poprosiłeś o przygotowanie jakiejś grafiki i rozpoznałeś jakieś elementy, które znałeś z jakiejś innej sztuki? W przypadku Stable Diffusion kilka razy zdarzyło się, że na przykład widać było bardzo mocne inspiracje panem Simsem, który jest takim artystą robiącym w klimatach gore obrazy i faktycznie czuć było tą inspirację. Tak samo czuć na początku samym było inspirację, nigdy nie pamiętam jak się wymawia, pana od Ksenoformu, Geiger, właśnie jego. Było czuć bardzo wyraźne inspiracje jego obrazami, no ale mówię, no model musi zostać nakarmiony obrazami, żeby wypuścić nam coś konkretnego. I wydaje mi się, że przez uczenie się maszynowe tego modelu on powiela sobie wszystko, dodaje kolejne elementy, no i za X czasu no, możemy już chyba dostać te obrazy wytworzone w 100% przez sztuczną inteligencję, chociaż no, nie wiemy jak to będzie, nie wiemy gdzie to pójdzie. To, co według ciebie, to co tworzy sztuczna inteligencja, to jest sztuka, czy to nie jest sztuka? To jest ciekawe pytanie. Uważam, że to jest wariacja na temat obrazu. To nie jest do końca sztuka. No bo to jest, teraz jakby nie planowaliśmy tego pytania. To jest filozoficzne pytanie. No bo teraz pytanie jest takie, czy jeżeli ChatGPT napisze nam piękny wiersz, czy to jest sztuka? Tak. Bo zwróćcie uwagę i myślę, że wszyscy ci, którzy nas w tej chwili oglądacie, że czujemy tutaj pewien konflikt, żeby powiedzieć, czy to jest sztuką, czy to nie jest sztuką. Nie potrafimy jednoznacznie odpowiedzieć. Bo to pokazuje, że jednak za sztuką mamy takie oczekiwanie, że stoi istota myśląca. Jakiś pierwiastek, nie wiem, duchowy, ludzki. W momencie, kiedy robot czy oprogramowanie zaczyna nam tworzyć, pisać wiersze albo malować obrazy, to zaczynamy się zastanawiać, czy to jest sztuka. Dobre pytanie, kiedy będziemy musieli o tym porozmawiać. Ci, którzy będziecie oglądać to nagranie za 2000 lat i prowadzić badania naukowe, proszę podajcie źródło, że to my, nie wiem czy jako pierwsi, ale jako jedni z pierwszych zadaliśmy to pytanie. I dajcie znać w komentarzu, czy uważacie, że sztuka wytworzona przez sztuczną inteligencję jest dalej sztuką. Myślę, że to jest całkiem dobry zalążek dyskusji. No właśnie teraz znowuż mi się przypomina, jak byłem dzieckiem, to w Teleekspresie pokazali tą krótką nagrywkę na temat malarza, który chodził po prostu i machał farbą, machał pędzlem, tak? I farba spadała i też uznawano to za sztukę. Czy ty w swojej pracy zawodowej korzystasz z tych rozwiązań właśnie do przygotowania grafik? I czy to ci pomaga, czy to optymalizuje czas? Jeżeli chcę szybko zbriefować na przykład klienta i pokazać mu kierunek, w którym możemy iść, korzystam z tego, tak, oczywiście, ale na co dzień myślę, że nie. No, czasami zdarzy nam się zrobić miniaturę właśnie do no comment, wykorzystując Midjourney. Najbardziej mi się podobała do spisków foliarskich. Fantastyczny obrazek z tego wyszedł. Też pewnie widzicie w tym momencie ten obrazek. Tak. Czy powiedzieć mogę, że korzystam z niej na co dzień? Chyba tak, korzystam. No, to jest rzecz, z której trzeba będzie korzystać i uważam, że
nie tyle co AI zabierze nam, grafikom, projektantom pracę, ale na pewno utrudni tym, którzy z niej nie korzystają, pracę. Także trzeba korzystać i iść dalej. Trzeba się dostosować i używać narzędzi, które wychodzą. Kiedy myślę o AI, to znowu refleksja, która pojawiła się w mojej głowie, no bo myślimy sobie, AI zabierze pracę copywriterom, grafikom, no ale myślę sobie, że gdybyśmy się cofnęli w czasie, wtedy, kiedy nie wiem, przemysł się rozwijał i mówiono, że nie wiem, komputery zabiorą pracę ludziom, no to ostatecznie okazało się, że nie zabrały pracy ludziom, tylko po prostu wymagały pewnego przekwalifikowania się, ale to, że pewne powtarzalne czynności były realizowane przez roboty i przez komputery, sprawiło, że my jako ludzkość mogliśmy myśleć o innych sprawach. I teraz tak sobie myślę, że ty jako grafik, ty jako artysta, pewne rzeczy, które do tej pory zajmowały ci połowę dnia, dajmy na to, zajmą ci mniej, a ty będziesz mógł zrobić inne rzeczy, tak. Tak, żeby przygotować nowy wsad dla tej sztucznej inteligencji, no bo ostatecznie, póki co chyba takie jest przekonanie, że sztuczna inteligencja robi oryginalne rzeczy, ale nie kreatywne, to znaczy ona musi korzystać z tego, co ludzie stworzyli. Tak, i uważam, że to jest narzędzie, które trzeba dobrze pokierować. Zresztą już powstają posady takie w firmach większych, które się nazywają jako prompt engineer na przykład, czy osoby, które zajmują się po prostu pisaniem promptów i one mają napędzić tą sztuczną inteligencję, która wyprodukuje dla nas treści. Czy copywriterzy stracą pracę? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie, bo z chatbotem nie pogadam sobie, z copywriterem jak najbardziej, który siedzi naprzeciwko mnie. Myślę sobie, że być może tacy, którzy właśnie są niekreatywni, stracą. Tak, to na pewno. Dlatego mówię, trzeba się dostosować, zacząć korzystać z narzędzi, które są dostępne i być po prostu lepszym w swojej pracy. Super. Czy jeszcze jedno pytanie po sztucznej inteligencji. Czy kiedyś zdarzyło ci się, że jak korzystałeś z Midjourney, że to, co zobaczyłeś, stanowiło dla ciebie inspirację? Że sobie pomyślałeś, ja bym tego tak nie wymyślił, no nie? Kilka razy, ale chyba najlepszy przykład to jest logo dla firmy, która zajmuje się protetyką i chciałem zrobić im wizualizację całości. Wyszło mocno cyberpunkowo, tak w klimatach cyberpunku i tak, to była główna inspiracja dla mnie. Szukałem, nie mogłem znaleźć gdzieś w dostępnych miejscach typu Behance czy Pinterest, a Midjourney pokazało mi dokładnie to, co miałem w głowie. To, co opisałem, to Midjourney pokazało mi to, wysłałem jako referencję, oczywiście wszyscy się zgodzili, wybraliśmy według tego kolory, taki mniej więcej rys i projekt poszedł do przodu. Także to myślę, że można wykorzystać to Midjourney jako inspirację, takie wsparcie do pracy codziennej. Kim jest Banksy? Banksy jest artystą, prawdopodobnie brytyjskim, który tworzy murale, tworzy graffiti na całym świecie. Nikt nie wie, kim jest. Znaczy, ludzie się domyślają, kim jest i nie pamiętam, którego zespołu wokalistą on miałby być. Nie pamiętam. Ale wokół niego jest właśnie bardzo dużo legend. Tak. Jest bardzo dużo legend. Bardzo dużą wartość przez to mają jego obrazy. Zresztą jakiś czas temu było całkiem ciekawe wydarzenie, gdzie jeden z jego obrazów wisiał na ścianie w Galerii Sztuki i po prostu został zniszczony przez ramę, która okazała się niszczarką. Tak, czyli to było celowe działanie. Tak, to było celowe działanie, jak najbardziej. No i Banksy też jest takim artystą, który na bieżąco komentuje sytuację na świecie, bo tam, gdzie się pojawia, możemy liczyć na mural, który trafia w punkt, jeżeli chodzi o sytuację obecną, to co się dzieje. Czy to jest tak, że my nie wiemy, kim on jest, tak? Ale on pozostawia po prostu po sobie ślady. Satoshi Nakamoto sztuki. Właśnie to jest to. Widzę silną korelację. Tak. No i chciałem właśnie nawiązać do tego wydarzenia, o którym powiedziałeś, że kiedyś w Galerii Sztuki po prostu jego obraz został zniszczony. Tak. Czy wtedy stworzono NFT-ka dla tego obrazu? Nie pamiętam, ale to jest wysoce prawdopodobne, że tak było. O co chodzi z NFT-kami w sztuce? NFT jako token niewymienny w sztuce może służyć jako autoryzacja tego, że my posiadamy ten obraz. Może być też tym obrazem, znaczy może być tym obrazem sam w sobie. Dokładnie.
No i powstaje masa galerii sztuki, które sprzedają NFT, tak jak OpenSea na przykład, gdzie możemy kupić, stworzyć swoją sztukę i ją sprzedawać. Ja nawet się kiedyś zastanawiałem, czy nie zacząć sprzedawać swoich plakatów jako NFT w formie takiej, że byłaby limitowana edycja, załóżmy 100 sztuk i więcej by nie było. Z taką gwarancją przez NFT, że to jest jedna ze 100 sztuk, więcej nie będzie. Kiedy myślę o tym, o twojej profesji, którą dzisiaj chyba się trochę mniej zajmujesz, tak profesjonalnie, ale mówię o tym, bo wiem, że jesteś fotografem. Też nie tylko z powołania, ale i z wykształcenia. No to jakbyśmy się cofnęli 20 lat wstecz, to właśnie zawsze zastanawiałem się nad tym, tak sobie myślałem, że fotografowie mają gorzej niż malarze. Bo malarz jak maluje obraz, no to wiadomo, że ten obraz jest jeden. Nawet jak ktoś go skopiuje, w sensie zrobi zdjęcie i wydrukuje nowe, albo przyjdzie jakiś kopista i przemaluje, no to jesteśmy w stanie rozpoznać, że to jest kopia. A z zdjęciem, cyfrowym zdjęciem, ten problem był nierozwiązywalny, tak? Bardzo ciężko było to ogarnąć, więc wy, fotografowie, mieliście trochę gorzej. Mogliście sprzedawać prawa autorskie na przykład do gazet czy do jakiejś galerii, żeby to zdjęcie było oglądane, ale nie można było mieć tego jednego oryginału. Czy NFT rozwiązuje ten problem? Myślę, że tak, jak najbardziej, bo to jest po prostu potwierdzenie na to, że to jest jedyna sztuka, ale troszeczkę prościej było w dobie fotografii analogowej, kiedy mogłeś poznać, że coś jest odbitką, mogło być na innym papierze, mogło być inaczej numerowane. To było bezpieczniejsze, bo w dobie cyfrowej fotografii, no niestety Ctrl-C, Ctrl-V i mamy kolejne zdjęcie, to samo. Czy NFT rozwiązuje ten problem? Uważam, że tak i może rozwiązać więcej problemów, może rozwiązać więcej rzeczy, może dać nam więcej w przypadku na przykład aktu własności, może posłużyć jako akt własności, nie wiem, samochodu, domu, mieszkania, czegokolwiek tak naprawdę. NFT ma bardzo dużo zastosowań i wierzę, że już niedługo wszyscy się tym zainteresują, łącznie z większymi firmami, żeby autoryzować po prostu wszystko przez NFT. Nikt nie ukradnie nam papieru, nikt go nam nie zabierze, on się nie zniszczy, NFT się nie zniszczy, papier się może zniszczyć. W przypadku na przykład aktów notarialnych, to zawsze i tak zgodnie z obowiązującymi przepisami potrzebujemy jakiegoś urzędu, który będzie przechowywał informacje o tym, że ja jestem właścicielem tej nieruchomości. Ale nie ma takiej potrzeby właśnie przy zdjęciach. Kto jest właścicielem tego? To ja jako okaziciel pokazuję, że ja mam ten oryginał i tutaj faktycznie powstaje nowa przestrzeń inwestycyjna. Czy NFT może być kawałkiem muzycznym albo filmowym? Myślę, że tak. Wszystko może zostać NFT, może być wszystkim. I uważam, że mogłoby się tak stać, że na przykład Spotify czy inne usługi streamingowe mogłoby wprowadzić właśnie utwory jako NFT, które ludzie mogliby kupić, przez artyści mogliby po prostu zarobić więcej. Wiem, że Spotify na przykład nie płaci dużo wcale za odsłony swoich utworów. Więc głównym takim źródłem dochodu artystów uważam, że są koncerty, rzeczy, które produkują typu koszulki, same płyty też jakoś dużo pieniędzy nie przynoszą tak naprawdę. Dużą część, lwią część dostają wytwórnie tak naprawdę. Więc jeżeli Spotify, Tidal czy inne usługi zdecydowałyby się wprowadzić NFT, czy nawet rozliczenie w krypto, myślę, że oni by lepiej na tym wyszli. Artyści, czyli lepiej by wyszli na tym. Pogadajmy jeszcze chwilę o fotografii. Dzisiaj mam taki odcinek akurat wybitnie niekryptowalutowy. Nie ma Łukasza, Łukasz jest na konferencji, nie rozmawiamy o sytuacji na świecie, ale jakby czuję się zainspirowany tym. Jest takie zdjęcie, nie pamiętam nazwiska tego fotografa, ale to jest zdjęcie pokazujące kobietę gdzieś tam w państwach Bliskiego albo Dalekiego Wschodu. Stephen McCurry, to było zdjęcie z National Geographic, fantastyczne zdjęcie. On później odnalazł tą samą panią i zrobił jej to samo zdjęcie po chyba 25 czy 30 latach. Fantastyczna historia, tak. I chodzi mi o to, że jedno zdjęcie dobrze zrobione, to nie jest 1000 słów. To są całe dynastie po prostu, bardzo często cierpienia, walki o życie i tak dalej i w oczach tej kobiety my to po prostu widzimy, ale trzeba być naprawdę dobrym fotografem, żeby to uchwycić. Inne zdjęcie, które mnie dotyka i nawet czuję się lekko teraz wzruszony, kiedy o tym myślę, to jest zdjęcie
czarno-białe zdjęcie matki, która siedzi ze swoimi dziećmi. Nie wiem, czy kojarzysz, o czym mówię. Odnalazłem historię tego zdjęcia, ale widać, że to zdjęcie ten widzicie teraz. Chodzi mi o to, że patrzę na to zdjęcie, ja po prostu rozumiem dramat tej kobiety. I według mnie to jest coś, czego jakby zdjęcia sprawiają, że potrafimy odczytać więcej niż paradoksalnie na przykład w filmie. Czasami zdjęcie daje nam tą przestrzeń na interpretację, ale jeżeli fotograf zrobi to zdjęcie, to tam interpretacja i tak jest wąska. Ona jest taka, jaka powinna być. Tak. Czy ty masz jakieś swoje ulubione zdjęcia albo ulubionych fotografów, takich, których śledzisz albo którzy stanowią dla ciebie inspirację? Właśnie myślałem o tym i na początku jeszcze chciałem z góry podziękować mojemu wujkowi Henikowi i mojemu nauczycielowi z liceum plastycznemu, panu Remiguszowi, właśnie za to takie wprowadzenie mnie w ten świat. Oni właśnie pokazali mi Richarda Avedona, który robił fantastyczne czarno-białe zdjęcie, Helmuta Newtona, mistrza aktu na przykład, Eni Libowic, która robiła fantastyczne komercyjne zdjęcia, które wyglądały po prostu jak z bajki. A jak się nazywał ten fotograf, który zamieszkał teraz w Brazylii i tam las hoduje, a przez lata 60., 70., 80. podróżował po świecie? Tak, jak nie właśnie, pamiętam. Najwyżej to wytniemy. Albo pokażemy po prostu jedno z jego zdjęć. Tak. Mówię o tym, widziałem o nim film dokumentalny i on na przykład podróżował przez państwa Afryki wtedy, kiedy panował tam głód i wojna. Nieraz robił zdjęcie ojca, który myje zwłoki swojego dziecka, przygotowując do pogrzebu. Znowuż jedno zdjęcie, Tak. ale po prostu przekazujące bardzo... Ja nie wiem, czy kojarzysz takie zdjęcie też z Afryki. Jest chłopiec, który siedzi przy wodzie, a nad nim stoi sęp taki ogromny i to jest czarno-białe zdjęcie, bardzo poruszające, też wam pokażemy. Naprawdę, zdjęcia mówią więcej niż tysiące słów. I Chcę powiedzieć, że zdjęcie to jest coś innego niż obraz, w sensie namalowany obraz i coś innego niż film. Tak. Nie? Że przez to, że to jest jedno spojrzenie, bo film już narzuca interpretację. Okay. I narzuca też emocje i kolejna rzecz, że każda dziedzina sztuki rządzi się swoimi prawami. Zdjęcie poruszy inaczej niż film, muzyka poruszy inaczej niż zdjęcie i tak dalej. Po prostu mamy w czym wybierać, możemy oglądać wszystko, możemy się tym cieszyć i naprawdę jest czym się cieszyć. Na koniec chciałem jeszcze pogadać z tobą o jednym zdjęciu, które każdy człowiek na świecie zna. Chodzi mi o to zdjęcie, które było na tapecie Windowsa. Tak, słynne pole. Tak, wiem, że to pole, widziałem te zdjęcia aktualne, że to pole już nie jest takie zielone, tam coś się wydarzyło. I czytałem wywiad z tym fotografem kiedyś, jak to było, jak Microsoft z nim negocjował. Nie podał ceny, którą mu zapłacono za to zdjęcie, ale powiedział inną ciekawą rzecz, że to było drugie co do wielkości jego wynagrodzenia za zdjęcie. Więc myślę sobie, kurczę, chciałbym wiedzieć, jakie było pierwsze. Może wy wiecie i napiszecie o tym w komentarzu. A niesamowite, że jedno zdjęcie, które widziało pewnie w tym czasie bardzo dużo tak, na świecie. Tak. Ale wyobraź sobie, jakby on powiedział, że chciałby dostać ćwiartkę na przykład pensa za każdą odsłonę tego zdjęcia, za każdą wersję Windowsa, który został zainstalowany. Wtedy mógłby jeszcze więcej zarobić. No tak. Przykład, nie? Tak, ale myślę, że możemy jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos kryptowalut, płatności nimi. Tak. Niedługo będzie odbywała się wystawa w Galerii Kosma, gdzie niedawno wprowadziliśmy właśnie naszą flagową usługę nową, która prężnie się rozwija, czyli KangaPay. Na dole wam pokażemy, na dole wam wstawimy link do Galerii Sztuki Kosma i będziecie mogli przeczytać więcej o KangaPay. Tak. Tak, właśnie my, kryptowalutowcy, łączymy się nie tylko za pomocą NFT, ale również płatności kryptowalutowe. Dokładnie. I sztuka. Michał, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Również napiszcie dziękuję. w komentarzu, czy od czasu do czasu chcielibyście, żebyśmy poruszali właśnie takie tematy, które wykraczają poza ten nasz klasyczny kanon. Dla mnie ta rozmowa była bardzo inspirująca. No i teraz ciekawostki. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie i oceniajcie. To jest bardzo, bardzo dla nas ważne. I na same zakończenie oczywiście dwie ciekawostki. Dzisiaj ze świata sztuki. Oto okazuje się, że świat mógłby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby
Adolf Hitler dostał się do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. No ale niestety się nie dostał. No i sprawy się mocno skomplikowały. A jaka jest twoja ciekawostka? Logo Chupa Chups stworzył nie kto inny jak Salvador Dali. Czy to prawda, że on był seksualnie niespełniony? Prawdopodobnie tak, nie wiem, ale wiem, że się też nie dostał początkowo na Akademię Sztuk Pięknych. Okej. I z tymi ciekawostkami zostawiamy was. Pamiętajcie, Coco Jumbo i do przodu. Widzimy się gdzieś tam w kolejnych odcinkach. Hej! Cześć!